witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jestem na randce z tym tutaj mężczyzną. Jest 26 grudnia, Eliasz poszedł do przedszkola. Zapytaliśmy się dzisiaj go rano, chcesz iść do przedszkola, czy zostajesz z rodzicami? Chcę iść do przedszkola, więc my wybraliśmy się na randkę. To są takie jedyne dni, kiedy możemy sobie na to pozwolić. Wybieramy się w ogóle na jakieś zajęcia, czyli dzisiaj będzie randka po koreańsku. Co takie pary w Korei robią na randkach, my dzisiaj właśnie będziemy to robić, bo właśnie w Korei jest taki, może nie trend, ale właśnie randkowanie i przy okazji coś robienie, czyli na przykład wybieramy się na robienie pierścionka, wybieramy się na robienie jakichś łańcuszków, jakichś dekoracji. To w Korei jest bardzo popularne, a mój mąż dzisiaj wybrał nam zajęcia na Gwanali i na Haeundae. Pierwsze to first what we will do? Go museum. Pierwsze co, to idziemy do muzeum, a potem będziemy mieli zajęcia. Będziemy dzisiaj robić, z tego co mi mój mąż wytłumaczył, kalendarz. Bardzo dobrze, bo potrzebujemy taki na 2026. Więc zabieram was ze sobą, porandkujemy sobie razem przy okazji. Oh my god, then you will need to go drive. Drive. You hear me? Yeah. Yes. You have some idea we can go, but every time, oh, I don't know. I told you, for chicken. Okay. But you want to ask Elia. What? What is leather? Oh, nice. Już prawie jesteśmy, ale ogólnie przechadzamy się tutaj uliczkami, którymi już wcześniej byłam razem z Moniką. Szliśmy do kawiarni, ale bardzo dziwny budynek. Pokażę wam. Taki nietypowy jak na muzeum. Widzicie? Taki bardzo nietypowy. This is church. To jest kościół. Tak, kościoły są w takich budynkach. Wow. Yes. Tutaj jest plakat informujący o tym, że 500-letnie drzewo zostało przeniesione z Kadokto, właśnie tam, gdzie będzie airport, czyli lotnisko nowe, i przenieśli go tutaj do Centrum City. Niedaleko chyba, z tego co kojarzę. Bardzo ciekawa historia. 500-letnie drzewo. Nowe lotnisko też było bardzo ważnym przedsięwzięciem dla Busanu, dlatego żeby zrobić tutaj ten transport, czyli latanie, droga wodna oraz transport kolejowy. Dlatego było to bardzo ważne, żeby stworzyć to lotnisko, ale niestety jak zawsze w tym przypadku najczęściej tracą mieszkańcy i ludzie zamieszkujący tereny. W ogóle Kadok to jest bardzo ładny, jest pięknym miejscem i
Wiecie, trochę żal, tym bardziej, że to będzie typu lotnisko, jak Incheon kojarzycie, czyli usypana wyspa. W ogóle tam nie ma żadnego jeszcze transportu, nie ma pociągów, nie ma żadnego metra, które ma być stworzone, ale wiecie, to jest bardzo duży koszt i bardzo duże przedsięwzięcie. Mieli zrobić to do 2030, teraz chyba nadal jest ta data wstrzymana, znaczy nadal jest ta data utrzymana, ale zobaczymy, jak to będzie. Tak samo metro ma być do 2030 roku, wszystko miało być stworzone dla Expo, które Busan przegrało. Something bigger. Why not? Przez przypadek wybraliśmy się do muzeum i nieoczekiwanie wtrafiliśmy na bardzo ciekawą wystawę, w której znajdowały się stare zdjęcia z 1970 roku pokazujące Centum City, czyli między Guannali a Haeundae. To jest jedno z większych dystryktów, które jest bardzo rozwinięte i pokazuje, jak szybko Busan z tak naprawdę pustego pola zmieniło się w tętniące życie miasto, jak rozwój ogólnie całej Korei przeszedł bardzo szybko, bo oczywiście 56 lat to nie jest ogromny okres, to nie jest dużo czasu, a jednak w te 56 lat Korea niesamowicie się rozwinęła. 우와. Don't try too long or you'll get hurt. I don't think that'll ever work. I've seen a lot of yous round here before. Just get used to me around. I did not bust in this bitch to sit down, sit down, sit down. I used to try not make a sound before my ideas got way too loud. So remind me why you're stupid. Remind me what I'm doing is not good enough to try today. Just find as well, just fly away. Remind me who you are and deny it. What you saw in me inside stick out my neck. Not doing this for your respect. I promise that'll never work. Don't try too long or you'll get hurt. Przyszliśmy teraz do kawiarni i siedzimy, czekamy na kawę. W ogóle ta kawiarnia specjalizuje się w yakgwa, czyli takie ciasteczka, które są często robione na Nowy Rok w Korei, na Seollal, jadane i nie pamiętam how they are made, from what? Yakgwa. Oh, you don't remember? Ja też nie pamiętam, mój mąż też nie pamięta, ale są specjalnie robione te ciasteczka i w ogóle rozmawiamy na temat malowania mieszkania.
dlatego że ja zawsze chciałam mieć pomalowane mieszkanie, a nie położone tapety. Niestety w Korei malowanie ścian jest bardzo drogie, tym bardziej, że tapety na koreańskich ścianach są kładzone od razu na sam beton. Oni nie przygotowują gładzią ani niczym tych ścian, więc tak jakbyście oderwali tą tapetę, to od razu macie beton. Tak jak jest zrobione mieszkanie, więc przygotowanie w ogóle mieszkania do malowania by było bardzo drogie. Mieszkania są duże. Ja bym mogła się tym podjąć, ale wiecie, jak to ja. Znaczy, malowanie tak, ale jeżeli chodzi o położenie gładzi, to nie do końca. To nie jest coś, co ja bym potrafiła i za co bym się wzięła, więc no, tak jak słyszycie, ciężki temat, jeżeli chodzi, a te tapety po prostu mi się nie podobają. Po pewnym czasie one bardzo brzydko wyglądają, a po drugie widać te łączenia, jak to się nazywa, ten klej odchodzi, szybciej się niszczą, no po prostu nie wiem, rozumiem jakby zrobić na przykład jeden pokój w tapecie albo ściany w tapecie, bo takie coś też jest w architekturze modne, w aranżacji wnętrz jest modne, żeby robić tapety na przykład na jednej ścianie z jakimś motywem, ale ogólnie całe mieszkanie w tapecie, tym bardziej, że my mamy taki, no wiecie, ten beż taki nie do końca, do tego jeszcze takie drobinki świecące, więc no niestety, prawdopodobnie też będziemy wtedy kłaść tapety, no ale niestety to nie jest easy rzecz. O! And from what is made? Like flour with rice powder. It's rice powder. Like honey. Czyli to nie jest z mąki, znaczy jest z mąki ryżowej po prostu zrobione, a nie z takiej pszennej. Pewnie to jest, ona jest też taka bardzo specyficzna, te ciasteczka takie nie gumowe, ale takie a la kruche, coś takiego. No, są bardzo specyficzne, poleca się zjeść właśnie, może ja kupię moim rodzicom do paczki, żeby sobie wzięli. Moja mama pytała się o jakieś ciasteczka, to może właśnie ja mogę zapakować im. Dobrze, to teraz porozmawiajmy, dlaczego nie podoba mi się to zdjęcie, a dzień, kiedy robiliśmy sesję, był jednym z moich najgorszych dni. Ku temu jest taki bardzo ważny powód, o którym opowiem Wam na samym końcu, ale zacznijmy od w ogóle samego dnia sesji i skąd my tą sesję mamy. Ja w ogóle raczej kiedyś planowałam pójść na taką sesję, ale myślałam, że ona trochę może drogo kosztować i teraz nie ma na to wydatków, więc nie robiliśmy sobie takiej sesji, ale mój mąż znalazł, że tutaj w tym dyskrypcie mamy mają ofertę tutaj właśnie do pewnego studia, że możemy zapłacić dużo taniej, czyli 50 000 za taką sesję plus jedno takie zdjęcie. Więc zdecydowaliśmy się, że super, raczej bardzo zdawkowe informacje w ogóle dostaliśmy, więc zdecydowaliśmy się. Przyszedł dzień rezerwacji, poszliśmy tam, całkiem sporo ludzi tam było, bo oprócz nas było jeszcze chyba z 2 czy 3 rodziny. Na samym początku mogliśmy wybrać sobie stroje, bo na pierwszym piętrze były stroje do ubrania, była przebieralnia, było pokój makijażystki oraz taka ala recepcja i biuro. Więc wybraliśmy sobie stroje, my zdecydowaliśmy się na sesję hanbok, była też propozycja mojego męża, żebyśmy wybrali sobie weselną taką, bo nie mieliśmy nigdy zdjęć takich typowo ślubnych, ale ja pomyślałam, że nie do końca, później zobaczyłam te sukienki, to były bardzo mocno strojne, plus kolory już takie, wiecie, bardzo zżółkłe, więc już były znoszone te sukienki mocno, więc pomyślałam sobie, nie chcę takiej sesji. Będzie to
kiepsko wyglądać, bo jednak weselne albo zrobisz z pompą, albo może to wyjść tak, wiecie, trochę tandetnie. Więc wybraliśmy sesję hanbok i taką luźną, jak tutaj, jeansową, gdzie ja na przykład przygotowałam dla Eliasza i dla siebie swoje stroje. Mój mąż tylko wymienił tam koszulę. I jak już wybraliśmy, to przebrałam się szlafrok, dostałam właśnie i poszłam na makijaż. Pani zrobiła zaczęła robić mi makijaż plus włosy. I słuchajcie, jak na początku to jeszcze czułam się spoko, okej. Co prawda pierwszy szok to tak, nie używają tam czystych gąbek, nie używają tam czystych pędzelków. Każda kobieta przede mną używała te same, miała używane te same gąbeczki, które ja używałam później, więc to jest straszne, tak, jest to straszne. I jak na początku to makijaż nie wyglądał tak źle, ale potem jeszcze doszły do tego włosy. I z tego wszystkiego wyglądałam tak. Czyli jeżeli oglądaliście kiedykolwiek dramy z tymi wszystkimi matronami, adżumami, które wyżywają się na swoich, wiecie, na swoich przyszłych, jak one się nazywają, do dziewczyn swojego syna, to właśnie ja tak wyglądałam. Tak, wyglądałam jak ta straszna teściowa z dramy. Do tego jeszcze dobrała mi tych kolczyki takie straszne, które jak wyszłam tylko stamtąd, to patrzyłam na siebie w lustro i chciało mi się płakać, że wyglądałam tak strasznie. Więc pierwsze co, to ściągnęłam kolczyki i zaczęłam wyprostowywać włosy. Zapomniałam, że mam szczotkę z tego wszystkiego w torebce. Zapomniałam, że mogłabym sobie zrobić zdjęcie i sprawdzić później, żebyście mieli co zobaczyć. Ale wyglądałam po prostu strasznie i tym się już załamałam. Po tym jak ubrałam hanbok, to już wyglądałam w ogóle jak taka bezia, bo niestety ta sukienka też, hanbok tutaj mi nie pasował w ogóle, więc wyglądałam jak bezia. Poszliśmy na sesję zdjęciową i tak jak mój mąż, to tak myślę, że on się dobrze tam czuł razem z moim synem. Po prostu mój syn też czułam, że ten uśmiech nie jest taki uśmiech, jaki on potrafi mieć, tylko po prostu taki wymuszony, bo ktoś mu każe zrobić uśmiech. I też mi kazali wiele razy, proszę się uśmiechnąć, ale ja znam siebie. Ja nie lubię siebie w uśmiechu wymuszonym, bo on wygląda sztucznie i brzydko. No ale zostałam zmuszona do tego, żeby się uśmiechać, więc się uśmiechałam. Bardzo nie lubiłam tego, bo w Polsce też to robili. Kiedy robili zdjęcia mi do paszportów, do dokumentów, to proszę się uśmiechnąć. A jak powiedziałam, że nie będę się uśmiechała, bo wyglądam brzydko, to on powiedział, na pewno nie, proszę się uśmiechnąć. No i już się uśmiechnęłam, to powiedział, to może lepiej się niech pani nie uśmiecha. Tak, ktoś mi tak powiedział. W Polsce fotograf, kiedy robiłam zdjęcia paszportowe, no to Więc powiedziałam, i już zrobiła nam tę sesję. Ogólnie kolejna rzecz, która mnie trochę przestraszyła, to, że w ogóle nie dostaliśmy wglądu do zdjęć, które są robione, żeby się skorektorować, żeby zobaczyć, co wygląda lepiej, co wygląda gorzej. Po prostu robiła tyk, 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 zdjęcia, zmiana poza, tyk, 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 zdjęcia, zmiana poza, tyk, 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 zdjęcia, zmiana poza. A do tego te pozy to były takie typowo, rączka na rączkę, taki sposób, proszę tak zrobić, w taki sposób zrobić, że tutaj po prostu była prosta linia, zero zygzaku, zero niczego. No masakra. No i potem nadeszła ta sesja, tutaj już troszeczkę lepiej, chociaż widać, że ta główna sesja to była główna, tam po prostu dużo więcej czasu spędziliśmy tutaj krótko, popykała parę zdjęć, powiedziała ok i sobie idźcie. A które zdjęcia wybraliśmy? No właśnie te casualowe. I poczekaliśmy jeszcze chyba z pół godziny, jak nie więcej, aż przygotowali prezentację. Jak weszliśmy do biura, to na monitorze telewizora wpuścili nam prezentację z rozklejającą serca muzyką, z naszymi zdjęciami. I jak te zdjęcia zaczęły wyświetlać, to zamiast mi oczy płakać z wzruszenia i z tego, że wykupię każdy pakiet, tylko proszę dać mi te zdjęcia. Ja płakałam, dlatego że nie mogłam na siebie patrzeć. Tak jak mój syn i mój mąż wyglądali naprawdę
całkiem fajnie. Co prawda nie były to najlepsze zdjęcia, jakie kiedykolwiek widziałam, to tak u mnie po prostu te zdjęcia, każde było masakryczne. Jedyne zdjęcia, które dobrze wyglądały, to nie te na wprost, tylko te właśnie jak tutaj mamy. Bo tutaj chociaż jakiś kon było widać. Reszta zdjęć wyglądała strasznie. I w końcu z około 30 zdjęć wybraliśmy jedno zdjęcie i powiem wam szczerze, wybraliśmy najlepsze, tak, bo chcieliśmy rodzinne zdjęcie. Ja myślałam, żeby wybrać tylko Eliasza albo Eliasza i mojego męża, bo ja po prostu się nie podobałam, ale mój mąż chciał nasze wspólne zdjęcie. No to wybraliśmy wspólne zdjęcie. W ogóle na samo zakończenie okazało się, my się pytamy, no tak, a ile, żeby dobrać zdjęcie, bo chciałam Eliasza zdjęcie dla mojej mamy wysłać, dla Chrisa mamy, plus my byśmy tutaj sobie jeszcze dodatkowo zdjęcie. Za każde dodatkowe zdjęcie wydrukowane musielibyśmy zapłacić 200 000. Czyli około 500 zł za jedno zdjęcie dodatkowo. Jeżeli byśmy chcieli wszystkie zdjęcia, które nam się nie podobały, musielibyśmy zapłacić wszystkie zdjęcia, ale tylko pliki. Musielibyśmy zapłacić 1 milion. Czyli około 2500. Więc ja powiedziałam nie, dziękuję bardzo, nie zapłacę za zdjęcia, które mi się w większości nie podobają. Bo co ja z nimi zrobię? Będę musiała na nie patrzeć, co prawda swoje bym wyrzuciła, mojego męża Eliasza zostawiła, a swoje bym powyrzucała. Jedyne zdjęcie, które mi się podobało, to. Niestety nie mogliśmy wybrać ramki. Dostaliśmy taką, jaką dostaliśmy. Więc mamy ze złotem, które w ogóle nie pasuje. Troszkę, jest ta ramka po prostu staromodna. Nie chcę mówić, ale wygląda ona bardzo staromodnie. Do tego problem największy z tym zdjęciem jest to, że to zdjęcie nie wyglądałoby tak źle. Ja bym go z chęcią powiesiła, jakby oni nie ruszali tego zdjęcia, a jednak ruszyli i sfotoshopowali. Jak nie sfotoshopowali nam twarzy, to na przykład sfotoshopowali mojemu mężu koszulę tak, że jest wygładzona, jakby wykrochmalona i do tego wygląda bardziej jak plastikowa, a nie jak koszula, którą się nosi na co dzień. Nie widać tutaj zwiewności, nie widać tu niczego, po prostu jest to taka forma bombki. Nie to samo ze spodniami. Tak jak moje i mojego męża, moje są czarne, ciemne, więc tego tak nie widać. Znaczy są takie granatowo ciemne, więc tego aż tak nie widać, że są aż tak mocno wygładzone, ale mojego męża te spodnie wyglądają jak leginsy. Tutaj na udzie. Mój syn jest słodki, chociaż też ma tą kurtkę jeansową wygładzoną, z taką, wiecie, nienaturalną fałdą ogólnie zrobioną. Więc tak, wygładzili nam zdjęcie na maksa, prześwietlili, bo jak widać tutaj po lewej, tutaj w ogóle koszuli jakby nie miał, mój mąż nie ma w ogóle niczego, bo jest prześwietlone to zdjęcie, rozjaśnione i najlepszy efekt jest na mojej twarzy, bo okazuje się, że pani mi zrobiła makijaż podkładem, który jest o 2 tony zaciemny. Dlatego nie tak jak wydaje się w Korei by było, że będziemy mieli jaśniejszą twarz, to ja mam ciemniejszą od szyi. Tak. Czyli mamy po prostu rozjaśnioną twarz, wygładzone zmarszczki, ogólnie wygląda to płasko. Niestety, tak jak się spodziewałam, że jak pójdziemy do fotografa, znaczy się tego nie spodziewałam, że pójdziemy do profesjonalnego fotografa, to zrobią nam fajną sesję, bo ja widziałam moich koleżanek sesję, one mają bardzo ładne te sesje. A niestety, nie wiem, czy tutaj chodziło o to, żeby zrobić jak najwięcej zdjęć i nie patrzeć, jak się robi te zdjęcia, w jaki sposób, po prostu pyk, kolejni. A ktoś zapłaci tego miliona, nie? Bo to było coś takiego. Jeszcze najlepszy to był motyw, ta pani do nas, która była chyba od Photoshopów, czy od czego, nie wiem od czego, ona chyba była tam menadżerką, to ona tak siedzi, tak między nami, to normalnie wy byście zapłacili 1800, ale tak między nami to macie jeszcze 200 000 zniżki, więc zapłacicie tylko 800 000.
A ja tak na nią patrzę, że co? Seriously? To jest takie typowe skamerstwo. A więc tak, to jest pierwsza i ostatnia sesja. Kiedykolwiek poszłam do takiego studium fotograficznego, chyba bym musiała, nie wiem, pójść do jakiegoś specjalistycznego, który, wiecie, naprawdę musiałby się ten fotograf wysilić, żeby mnie przekonać do takiej sesji, ale nie, nigdy w życiu. Jeżeli byśmy się mieli wybrać, to już powiedziałam mojemu mężowi, że wynajmijmy wtedy fotografa, pójdźmy w plener, zróbmy taką naturalną, może pojedźmy do Gyeongju, ubierzmy tam hanboki, takie z epoki Silla. Oni mają takie długie hanboki, gdzie nie wyglądałabym jak Beza, bo myślę, że właśnie w takim hanboku bym znacznie lepiej wyglądała. Do tego, wiecie, naturalne światło. Może byśmy, wiecie, wynajęli jakieś te latawce, zrobilibyśmy po prostu jakąś fajną zabawę i przy okazji zdjęcia, coś takiego. Ale jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe w studiu fotograficznym, nie, nigdy w życiu, dziękuję bardzo. No i po sesji miałam taki jeden z gorszych tygodni, niestety nie za dobrze się czułam, dlatego że wyrzucałam się sobie sporo rzeczy, od tego, że jestem gruba, jestem nieproporcjonalna, jestem brzydka, no bo przecież inni wychodzili na tych sesjach tak ładnie, a ja wyglądam tak źle, że to pewnie moja wina. Do tego później sobie wyrzucałam, że nie wykupiliśmy zdjęć dla przynajmniej Eliasza i mojego męża. No ale po tygodniu mi przeszło, bo zaczęłam sobie mówić otwarcie: Martyna, to nie Twoja wina. To nie Twoja wina, że ktoś nie potrafił Ciebie poprowadzić. Moim zdaniem prawdziwy fotograf, i z tego co słyszałam, powinien poprowadzić modeli. Co prawda nie jesteśmy prawdziwymi modelami, ale tam na sesjach zdjęciowych możemy się uważać za modeli. Potrafi wyciągnąć potencjał z każdej osoby. I nawet jeżeli ta twarz nie jest twarzą modelki, to jednak fotograf potrafi wyciągnąć potencjał i z nie zawsze typowej osoby pokazać, co ma w sobie najlepszego. I nie zawsze to muszą być piękne rysy, nie zawsze to muszą być piękne oczy, włosy i tym podobnego. Czasami nawet takie najmniejsze aspekty potrafią wyjść na zdjęciu pięknie. I nawet niedoskonałości czasami wychodzą bardzo ładnie na zdjęcia, pięknie na zdjęciach, dają ten niepowtarzalny efekt. No ale niestety tutaj tak nie wyszło. I po prostu zaczęłam sobie tłumaczyć: Martyna, to nie Twoja wina, to nie jest to, że Ty brzydko wyglądasz, bo nieraz robiłam sobie zdjęcia tak w naturalny sposób, czasami sobie sama pozowałam, ale było to w takim, wiecie, w scenerii, w takim bardzo luźnym, naturalny sposób. Dobrze wychodziłam na zdjęciach, może nie były wybitne zdjęcia, ale jeżeli sama potrafię sobie zrobić dobre zdjęcia, to myślę, że profesjonalista powinien zrobić je naprawdę super. No niestety tutaj tak nie wyszło. Myślę, że studio i fotograf sporo tutaj zawinili, nawet widać to po jakości Photoshopa, że jest po prostu to zdjęcie tandetne. No niestety tak jest i trzeba to sobie wziąć na klatę, a wiem, że na przykład moje koleżanki, pozdrawiam tutaj Natalia, bo widziałam Twoje sesje, Ty wspominałaś o sesjach na Twoim kanale, wyszły bardzo ładnie. Naprawdę estetycznie, fajnie dobrane, do tego naturalnie to wszystko wyszło, plus ten Photoshop, jeżeli mieliście w ogóle Photoshop, ale chyba zawsze tam jakieś drobne rzeczy photoshopują, no to też wyglądało to bardzo naturalnie. U nas no, wygląda to jak wygląda, więc i to też jest dla Was informacja, że powinniśmy się trzymać naszej samooceny, powinniśmy znać własną wartość i że takie sytuacje, jak ja miałam na przykład dzisiaj, albo można, wiecie, po jakichś brzydkich komentarzach, albo po jakichś, nie wiem, sytuacjach, gdzie moglibyście się poczuć źle, że pamiętajmy, że nie po to budujemy naszą wartość, nie po to budujemy naszą samooceną, żeby po jednym takim upadała. Tak. Chciałam tyle powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo i serdecznie za ten film.
Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!